Dzień dobry, cześć Wam, witam cieplutko i serdecznie. Dzisiejsza bajka ma tytuł Adopcja miłości. Pewnego dnia w królestwie świat bajki nastał wielki czas. Tym wielkim czasem było to, że każdy miał tak dużo zajęć, że właściwie jeden drugiego w ogóle nie widział. Mógł to być wielki czas, mógł to być mały czas, ale wszyscy, którzy coś robili w Królestwie Świat Bajki, mówili o tym, że mają mało czasu. Naprawdę bardzo mało mają czasu, że czas ich goni i że mają tak dużo pracy. Ja przechadzałem się i rzeczywiście tak było, że wszyscy w królestwie mieli bardzo dużo zajęć. Pewnego dnia udałem się do parku odpocząć chwilę, bo aczkolwiek sam robiłem wszystko z umiarem i w umiarze, to patrząc na ten ruch, rwetes, trochę się zmęczyłem. Więc usiadłem w parku, założyłem nogę na nogę i odpoczywałem. Naraz pod krzakiem usłyszałem jakiś pisk. Co to? Przybliżyłem się. Płacz zniknął. Ale już wiedziałem, z którego miejsca płynął, więc szybciutko wstałem z ławki. Podniosłem gałąź i zobaczyłem skuloną, malusieńką nienawiść. Co ty robisz pod tym krzakiem? Kto cię tam wsadził? Nikt mnie nie wsadził. Sama weszłam. Nikt mnie nie lubi, nie kocha i w ogóle ciężko mi jest żyć. Wszyscy są tak zapracowani. Nikt na mnie nie zwraca uwagi. Nie chcą mnie. Po prostu nie chcą mnie. Słuchaj, to niemożliwe. Wszystkie słowa przecież są kochane. Co ty opowiadasz? Każdy kochał. Uwielbia i ubóstwia nawet słowo nienawiść. Nie, nie opowiadaj, to nieprawda. Jak to? Przecież nie jesteś bardzo ważnym słowem. Punktujesz wszystkich w tym, co mają prawo nie chcieć poznać, nie lubić. Ach, i opierać się przed poznaniem. Przecież to robisz wręcz doskonale. Chcesz powiedzieć, że ludzie ciebie nie lubią? Nie, nie lubią mnie. I schowałam się już pod tym krzakiem. Siedzę tu już od 2 dni, nawet zgłodniałam. A może ty mnie adoptujesz? Ja mam ciebie adoptować? O, wiesz. Muszę zapytać bajarki, swojej żony. Nie wiem, czy zechce. No, ale skoro chcesz być adoptowana, no dobrze, w porządku, tylko od razu ci mówię z gruntu. Ty dla mnie jako słowo jesteś miłością. A, nie mów nawet tego, wszyscy ode mnie uciekają, nie chcą mnie. I jaką ja jestem miłością? Mówię do ciebie właśnie tak, bo tym dla mnie jesteś. Nie wiem. Nie potrafię nawet zrozumieć, co to znaczy być miłością. No jak to nie potrafisz zrozumieć? No mówię,
Jesteś samą miłością, kochana nienawiść. Nie wiem, może jak pomieszkam trochę w waszym domu, jeśli Bajarka mnie też przyjmie tak jak i ty, to może się zmieni moje nastawienie do życia. Rzekła nienawiść. Jak słyszycie, co jakiś czas kaszelek mnie brał. I ten kaszelek znaczył, że i ja od czasu do czasu, jak ten bajarz, wpadałem w nienawiść. I czy lubiłem, kochałem wtedy w nienawiść? Właściwie to nawet często uciekałem od nienawiści i mówiłem: nie, nienawiści. A tu adopcja nienawiści. Ciekawe. I gdy tak szedłem, a przede mną szła nienawiść, myślałem, zastanawiałem się, rozważałem, czy dam radę, czy damy radę razem okazać nienawiści swoją miłość do nienawiści. Bajarka wyszła przed próg domu. Już z daleka poznała, że to nienawiść. Spojrzała na mnie z ukosa i widać było w jej wzroku, że się mocno zastanawia, co ja chcę zrobić. Kochana żono, czy zaadoptujemy nienawiść? Siedziała pod krzakiem, płakała i mówiła, że nikt jej nie chce. Czy może zostać naszą córką? Bajarka spojrzała na mnie, na nienawiść i rzekła: skoro chce zostać naszą córką, to niech tak będzie. Och, moja kochana, ty masz zawsze tak cudowne serce i każdego przyjmiesz w nasze progi. Dziękuję ci bardzo. Bo wiesz, ten płacz pod tym krzakiem tej nienawiści odrzucanej pokroił mi serce. Dzięki, Bajarko. No i zamieszkała z nami nienawiść. Rosła, wychowywaliśmy ją. Była już słusznych rozmiarów, jak przystało na osobę, która miała 21 lat. No i w pewnym momencie pytamy ją: czy nauczyłaś się być miłością? Tak, rzekła nienawiść. A na czym to polega, że już umiesz być miłością? No, polega to na tym, że przestałam się katować tym, kim jestem. Przestałam się katować tym, co robię w życiu. Przestałam ludziom zwracać uwagę po prostu, bez wyjaśniania, dlaczego to robię, bo przecież zawsze chodziło o to, żeby człowiek miał prawo zobaczyć drugą stronę tego, co robił, bo wtedy był w stanie docenić miłość i nawet ją zrozumieć. Wow, to się dużo nauczyłaś. No, mam 21 lat, rzekła nienawiść. A jak ci było pod naszymi tutaj skrzydłami? Zapytałem. Bardzo dobrze. Dlaczego? Bo codziennie, każdego dnia, gdy faktycznie zaistniałam w waszym życiu, w takim znaczeniu, że nie chcieliście na mnie patrzeć tego dnia, coś przeskrobałam, było wam smutno, zaraz zadawaliście mnóstwo pytań, by mnie zrozumieć. Tak, tak rzeczywiście było, rzekłem, bo wychowanie polega na tym, żeby to, co się nam nie podoba w dzieciach, samemu najpierw przepracować,
w znaczeniu tego, że zadajemy wszystkie pytania i nawet pytamy, gdzie robimy tak samo, żeby móc to zmienić mechanizmem zmiany. I dlatego czułam się obdarzana miłością. Byłam i jestem kochana. I dlatego też pewno nauczyłaś się w sposób właściwy działać, jako ta nienawiść. Tak, to prawda. Przedtem tylko punktowałam, a teraz też wyjaśniam i mówię, że gdy będziesz robić tak a tak, to konsekwencje będą takie a takie. Czy chcesz tych konsekwencji? Zmądrzałaś. Trudno nawet wtedy się na ciebie gniewać, bo wyjaśniasz wszystko i mówisz tak, jak trzeba. Doskonała jest z tobą komunikacja, ale przyznam ci się szczerze, że musiałem się tej komunikacji nauczyć. Tak, wiem, rzekła nienawiść, ale dzisiaj obdarzasz mnie miłością i cieszysz się, że takie słowo jest. No tak, czasami było mi smutno, ale szybko do zeszytu i wszystko to przepracowałem, rozumiejąc, dlaczego ta sytuacja się zdarzyła. Dziękuję, słowo. Dziękuję, kochana córko, że jesteś. Kocham i obdarzam miłością wszystkie słowa. Zastanawiałam się, czy to jest prawda. Czy może nie poleciałem za wysoko i za daleko? Czy rzeczywiście tak jest? Ale serce mi mówiło, że trzeba znać rolę każdego ze słów i umieć go obdarzyć miłością, jeśli się zdarza w naszym życiu. Tak to jest. Bo po coś się zdarza. Tyle na dzisiaj. Dziękuję.